Pracowaliśmy w ramach projektu To Be or Not To Be Well, który jest projektem partnerskim realizowanym przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka w Polsce i przez 3 inne partnerskie organizacje w Czechach, na Węgrzech i Wielkiej Brytanii. I naszym głównym celem było przyjrzenie się, co buduje dobrostan nauczycieli i nauczycielek i jak drama stosowana, którą pracujemy, może wspierać nauczycieli i nauczycielki właśnie w budowaniu dobrostanu ich, tak żeby też w ich klasach i grupach, z którymi pracują, poprzez wykorzystanie dramy również wzrastały lepszy poziom relacji, komunikacji, współpracy między dzieciakami w grupie. Dwójki wymyślają sobie jakąś minę. Może to być różna mina, śmieszna, straszna, głupia, jakąkolwiek chcecie. Ok? I za chwileczkę, jak powiem już, to odwrócicie się do siebie. Jedynki z zamkniętymi oczami, dwójki z otwartymi. Jak powiem drugi raz już, to pokazujecie tę minę. Brałam udział w zajęciach online, gdzie mogłam poznać różne techniki dramowe w pracy z dziećmi oraz różne zabawy integracyjne i takie, które na pewno dzieciom i klasie by się podobały, których chętnie skorzystam. Dzięki tym zajęciom online'owym w mojej klasie mogę teraz wykorzystać bardzo dużo ćwiczeń, których się nauczyłam na tych zajęciach z dramy, ponieważ wśród dzieci jest wielka chęć kontaktów między sobą, między rówieśnikami, szczególnie w szkole, a na tych lekcjach online ta więź powolutku się zaczyna luzować i stają się takie bardziej apatyczne, nie wiedzą jak ze sobą kontakt nawiązać, więc dzięki tym ćwiczeniom poprawiamy ten stan w klasie. Czujemy, że to, co zrobiliśmy przez online, było tak jak przestrzenią dla nauczycieli i nauczycielek, żeby zobaczyć, że właśnie ten online też może być przestrzenią do dobrostanu, zarówno dla nich, jak i dla uczniów i uczennic. Pokazałyśmy drobne ćwiczenia, jak i też bardziej skomplikowane moduły dramowe, które mogą wykorzystywać na co dzień, które będą budowały takie poczucie przynależności do grupy, też będą budowały umiejętność współpracy między dzieciakami, też słuchania siebie nawzajem. I oczywiście to są ćwiczenia, które działają, kiedy są stosowane regularnie w grupie i w klasie. Stąd zależało nam na tym, żeby później po zakończonych warsztatach we współpracy z wychowawczyniami klas wejść do ich grup i wspierać ich właśnie we wdrażaniu tych konkretnych ćwiczeń, pomocy i pomysłów do pracy w ich klasach. W ramach projektu To Be prowadziłyśmy warsztaty również w klasach. Pracowałyśmy dramą stosowaną, która wykorzystuje naturalną umiejętność wchodzenia w rolę. Dlatego zapraszałyśmy uczniów do przyjrzenia się różnym historiom i potem do wcielenia się w rolę bohaterów tych historii. Weszliśmy do klas razem z nauczycielami i nauczycielkami. Zależało nam na tym, żeby właśnie to, co nauczycielki doświadczyły same podczas pracy online'owej, dramowo, również wesprzeć ich na przeniesienie w takie realne, stacjonarną pracę. Umożliwiło nam to akurat otwarcie szkół i klas w tym okresie pandemicznym. I wtedy wspierałyśmy nauczycielki prowadząc zajęcia. Nauczycielki mogły nas obserwować, ale też współtworzyć z nami scenariusz, w zależności od tego, jaką miały potrzebę i jak chciały się włączyć w ten proces na danym momencie. Zostawiłyśmy również wspólnie omówione rekomendacje, pomysły na dalszą pracę z klasą oraz pacynki, które są takim dramowym atrybutem dla nas, sprawdzonym, w które dzieci w klasach 1-3 bardzo angażują się i z którymi chcą właśnie ćwiczyć różne umiejętności komunikacyjne, współpracy i rozwiązywania konfliktów. To, o które nam chodziło tutaj podczas właśnie warsztatów, o których mówiły nauczycielki, pedagogzki szkoły, w której pracowaliśmy. Ten komunikat ma takie 4 kroki. Pierwszy to obserwacja, czyli mówimy o tym, co się wydarzyło. Tu powiedziałaś o fakcie, czyli że ty wiesz, że zakładamy, że wiesz, tak? Czyli że zakładamy, że Bartek już o tym powiedział, tak? Że wszyscy w klasie to wiedzą. Czyli że wiem, że masz wrażliwy słuch i jak się w tej sytuacji czujemy. Czyli na przykład Kasia mogłaby co powiedzieć? Kiedy widzę, że nie chcesz ze mną rozmawiać, to czuję co? No to czuję smutek, albo to jest mi przykro, tak? Czyli mówimy o jakiejś emocji w tej sytuacji. Moja klasa brała udział w warsztatach dramowych
które miały na celu przede wszystkim pomóc im rozwiązywać trudne sytuacje konfliktowe między nimi. Mają dużo problemów emocjonalnych, co przenosi się na trudności w kontaktach, w rozwiązywaniu sporów i te zajęcia miały nam pomóc. Bardzo mi się podobało i uważam, że powinny być częściej stosowane wśród dzieci, ponieważ dzieci, odgrywając scenki dramowe, mogły korygować, zmieniać zachowania swoich bohaterów. Dzięki temu widziały, jak to wpływa na relacje bohaterów, które odgrywały. Dzięki temu w realnym świecie i realnych problemach między rówieśnikami zachowają się podobnie i będą wiedziały, które rozwiązania są lepsze, które powodują jakie reakcje u ich rówieśników. Myślę, że to, co im najbardziej utkwiło w pamięci i to, co teraz często wykorzystują, to jest ta różnica, czym jest przemoc, a czym jest konflikt. Bo wbrew pozorom okazuje się, że nawet w wieku 9-10 lat dzieci nie do końca wiedzą, czym różni się ta przemoc od konfliktu i większość z nich kojarzyła konflikt przede wszystkim właśnie z przemocą, że ten konflikt się musi skończyć jakąś bójką, atakiem, a tu nagle po tych warsztatach okazuje się, że to jest ogromna różnica. I oni też zwracają sobie nawzajem uwagę, tak? Jak coś się dzieje już teraz w klasie, to oni są w stanie określić dokładnie, czy to już jest przemoc, czy to jeszcze jest konflikt, więc myślę, że to jest ogromny sukces. Myślę, że praca z techniką dramy dla nauczycieli jest bardzo ważna i bardzo ciekawą jest formą, którą można często wykorzystywać i przede wszystkim daje szerokie możliwości na rozwiązywanie takich konfliktów i na to, jak dzieci przekładają swoje emocje i swoje problemy na postacie, które grają, zupełnie robiąc to nieświadomie i można wtedy dotknąć, zobaczyć tych emocji dzieci, które w normalnych warunkach być może by się w ogóle nie ujawniły. A tak to dzieci przenoszą je na postacie, bo czują się w nich bezpieczne. Więc uważam, że jest to bardzo przydatna forma pracy z dziećmi. Jest to moim zdaniem bardzo dobre narzędzie do takiego wskazywania i pokazywania różnych dróg dzieciom, bo jednak z tej roli takiego nauczyciela, który stoi i cały czas mówi, możemy być takim nauczycielem uczestniczącym, zrzucającym temat i trochę bawiącym się z dziećmi, ale w taki mądry sposób. Więc myślę, że tutaj to jest takie dobre narzędzie do takiej innej formy nauczania. Drama stosowana, myślę, że na kilku poziomach może wesprzeć nauczycieli w budowaniu ich dobrostanu. Po pierwsze na takim poziomie osobistym, bo może dać moment na wytchnienie, będąc w roli, na rozluźnienie się, na też wylanie różnych frustracji, ale też na zobaczenie jakiejś sytuacji z różnej perspektywy. Kiedy jestem w roli, no to wkładam swoje doświadczenia, ale w konkretnie świat nowej osoby, czyli tej, która jest w roli. Więc często łatwiej nam wtedy uzyskać tą perspektywę z lotu ptaka i z jednej strony właśnie pozbyć się różnych trudnych doświadczeń, emocji, które doświadczamy i też zobaczyć nowe perspektywy i nowe rozwiązania. To jest perspektywa osobista. Z drugiej strony myślę, że to, co może pomóc, to właśnie w szukaniu nowych rozwiązań na budowanie relacji w klasach. Że to, czego też doświadczały nauczycielki, o czym ja też słyszałam, że to był też taki moment na taką stopklatkę właśnie i przyjrzenie się, co moja klasa potrzebuje, co jest ważne dla niej w tym okresie konkretnie, żeby wspierać ją w budowaniu relacji i rozwiązywaniu konfliktów między sobą. I w jednej klasie to było właśnie włączanie ucznia z pochodzeniem migranckim, uczniów z pochodzeniem migranckim. W drugich klasach to było bardziej nazywanie emocji, w trzecich klasach to było bardziej szukanie strategii na rozwiązywanie różnych konfliktów w działaniu. I w każdym z tych tematów drama przychodzi z pomocą i wspiera w uczeniu właśnie kompetencji uczniów i uczennicy. I z trzeciej strony myślę sobie, że tak holistycznie całościowe może dać takie poczucie wytchnienia, luzu i klasie, i nauczycielom, bo jest taką przestrzenią ze wspólnej zabawy, eksperymentowania, działania, tego, czego dzieciaki często potrzebują w dzisiejszym świecie, czyli uczenia się przez doświadczenie. I jeśli chodzi jeszcze o mnie, to niezwykły jest kontakt z osobami, które potrafią mnie przekazać jakąś nową wiedzę. Jest to dla mnie pewna część rozwoju swojej osobowości i wydaje mi się, że im bardziej ja będę bogata w jakiś zasób wiedzy, tym bardziej
będę mogła z dziećmi lepiej pracować, lepiej to wykorzystywać na lekcjach. Sama widzę po sobie, że to zamknięcie, które się teraz dzieje, bardzo męczy i dzieci, i nas. I ciężko jest też znaleźć sposób na to, żeby zadbać o siebie. Bo jednak cały czas dookoła coś się dzieje, tak? Mamy dzieci w domach swoje, prywatne. Nagle się okazuje, że my nie mamy nawet chwili przerwy i czasu dla siebie. Czyli te spotkania mi tak uświadomiły, że no, wbrew pozorom no muszę coś znaleźć, jakiś czas, jakieś miejsce tylko dla siebie, tak? Zadbać o ten spokój, ciszę i wyciszenie takie przede wszystkim.